Dotarłem do Reszla, do zamku i za chwilę się do niego kieruję. Widok na początek, przyznam, imponujący. W sercu historycznej krainy Warmii, na pograniczu dawniejszych średniowiecznych Prus, znajduje się niesamowita twierdza, zamek w Reszlu. Jego mury były świadkiem wielu bitew, zmagań, sojuszy oraz zdrad, czy też samego procesu czarownic, a przez wieki przechodził on z rąk do rąk, zyskując przeróżne to funkcje i oblicza. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się historii tego niezwykłego miejsca, którego początki sięgają czasów, gdy na tych ziemiach władzę sprawował nie kto inny, jak sam zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli u nas potocznie zwany Krzyżakami. Wszystko to rozpoczęło się tak dawno jak w roku 1241, kiedy na miejscu kiedyś pruskiego, pogańskiego grodu owi rycerze wznieśli pierwszą drewnianą ziemią tutaj strażnicę. Był to punkt szalenie ważny z pozycji strategicznej, gdzie owa twierdza była wielokrotnie tak naprawdę niszczona, a później znów restaurowana, stanowiąc centralny, ważny punkt w walce rycerzy krzyżowych o wschodnie tereny Prus. Dobra, zatem pora wejść do zamku Reszel. I w roku 1254 ziemie te zostały w końcu przekazane nominalnie biskupowi warmińskiemu, ale krzyżacy tak łatwo nie pogodzili się z ich stratą i de facto opuścili dopiero to terytorium na początku XIV wieku. I w tym momencie pamiętać musimy, iż zamek, na który patrzycie, nie jest zamkiem krzyżackim, ale jest zamkiem biskupim. Tutaj ważną osobą był biskup Jan z Miśni, który podjął w połowie XIV wieku decyzję o budowie murowanego zamku, czyniąc tą twierdzę nowym ośrodkiem władzy sądowniczej i administracyjnej, rodzącego się chrześcijaństwa na tych ziemiach. Przy budowie wykorzystano obwarowania wcześniejszej strażnicy krzyżackiej i po raz pierwszy postawiono też wieżę. Oczywiście na filmie widzicie ją teraz jako znacznie wyższą, ale dawniej była dużo niższa. Do 1400 roku wzniesiono tutaj dwa kolejne skrzydła, pojawiły się krużganki przed bramie i zdecydowano o podwyższeniu właśnie samej wieży, tutaj bardzo reprezentatywnej. Czas wejść na wieżę. Zatem będąc już wewnątrz wieży i maszerując pod górę po jej schodach, opowiem wam jeszcze trochę historii. Po bitwie pod Grunwaldem w roku 1410 zamek zajęły wojska Władysława Jagieły, ale był to tylko krótki epizod. Z kolei podczas wojny 13-letniej sami mieszczanie Reszla na początku najpierw poparli Związek Pruski, ale również bardzo szybko potem powrócili pod zwierzchnictwo krzyżowców. Jak również potem zamczysko to wielokrotnie stawało się polem przeróżnych grabieży oraz oblężeń. I w końcu w roku 1466 po drugim pokoju toruńskim cały Reszel wpada w polskie zwierzchnictwo. Wkrótce zamek staje się naszą warownią graniczną, bardzo narażoną na ataki. Podczas wojny w latach 1519-1521 to czescy najemnicy, a nie Polacy obronili go przed wojskami Albrechta Hohenzollerna. W końcu w roku 1525 po hołdzie pruskim i sekuralizacji całego zakonu krzyżowców zamek traci swoje kluczowe znaczenie militarne, zamieniając się od połowy XVI wieku w letnią rezydencję biskupów warmińskich. I już wtedy następuje to, czego ja osobiście nie lubię. Zamek zachowuje generalnie gotycki charakter zewnętrzny, ale wewnątrz przestaje on być średniowiecznym zamczyskiem. Zanim jednak dostaniemy się na samą już górę wieży, wspomnę wam jeszcze o architekturze tego założenia obronnego. Jak widzieliście może wcześniej, pierwotne fundamenty zbudowano tutaj z granitu, a same mury, jak to oczywiście na północy Polski, powstały z cegieł w charakterystycznym gotyckim stylu. Zamek też, podobnie jak miasto, znajduje się na skraju stromej skarpy, gdzie stoki tej skarpy opadają do rzeki Isajny. Oczywiście była tu też szeroka fosa obronna, a sam zamek architektonicznie przypomina typowe zamki krzyżowców, ponieważ wykonany został na planie prostokąta. Na początku też nie było tutaj wieży,
powstał tylko jeden budynek wraz z czworokątnym obwodem murów obronnych. Dopiero później wzniesiono tą masywną cylindryczną wieżę, jak widzieliście na początku tego filmu, opartą na czworobocznej podstawie. I z pewnością to właśnie ta wieża była najważniejszym elementem obronnym tej twierdzy. Również łączyła się ona z murami i gankami strażniczymi, co umożliwiało komunikację między wszystkimi ważnymi obiektami na terenie zamczyska. I również na początku XV wieku sama wieża bramna przeszła modyfikację, swego rodzaju upgrade, gdzie dodano tam mechanizmy do podnoszenia żelaznej brony, które miały chronić wjazd do zamku. I również to wtedy w zachodniej części murów umieszczono tak zwane machikuły. Zamek był naprawdę bardzo solidną twierdzą, posiadał zaawansowany system obronny składający się z 3 pasów murów, dodatkowo wzmacnianych. Znajdowały się też tutaj baszty, piwnice, gdzie teraz odnajdziemy salę tortur, o czym będzie trochę później, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia dla gości, podobnie zresztą jak i teraz, ponieważ zamek pełni rolę hotelu. Oprócz apartamentów biskupich, refektarza, kuchni, browarów i spiżarni, a także innych magazynów, znajdowały się tutaj pomieszczenia pełniące, jak mówiłem na samym początku, funkcje administracyjne. I co należy z pewnością dodać, w średniowieczu zamek wyposażony był w zaawansowany system ogrzewania typu hypokaust, co jest cechą charakterystyczną budowli zakonu krzyżackiego w ich najważniejszych twierdzach. Znajdowały się tutaj także krużganki, zbudowane z cegły na dolnym poziomie, ale na górnym już tylko z drewna, na których z pewnością kiedyś oprócz ówczesnych gości przemieszczała się załoga wojskowa. Zatem podsumowując już jego architektonikę, zamek w Reszlu na pewno jest wybitnym dziełem średniowiecznej architektury obronnej. Jest to przemyślany system defensywny, posiadający zaawansowane rozwiązania techniczne i z pewnością majestatyczny wygląd. I do tej pory było fajnie i przyjemnie. Słuchaliście o zamku, o historii, ale teraz pora poznać tą brzydszą twarz przeszłości, konkretnie związaną także, niestety, z tym zamkiem. A wszystko wyglądało tak, iż w wieku 30 lat reszelska mieszczanka zakochała się w jednym parobku, który niestety nie odwzajemnił jej uczuć i porzucił zakochaną dziewczynę. Rozżalona Barbara ponoć groziła mu przy świadkach, iż zemści się, dosłownie mówiąc, że pochłonie go ogień. I co ciekawe, kilka dni po tym wydarzeniu, w nocy z 16 na 17 września roku 1807 w Reszlu wybuchł pożar, który pochłonął niemal całe miasto. Oczywiście o wywołanie pożogi za pomocą już czarów oskarżano biedną Barbarę Zdung, którą wkrótce aresztowano i osadzono w reszelskim zamku, gdzie doznała ona bardzo wielu okrutnych tortur, była bita oraz wielokrotnie gwałcona. I podczas jej pobytu w więzieniu zamkowym miało miejsce jeszcze kilka kolejnych pożarów, co oczywiście utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że tak naprawdę Barbara Zdung to czarownica, która potrafi w jakiś magiczny sposób wywoływać pożary na odległość. Dnia 22 czerwca roku 1808 sąd miejski skazał ją na śmierć przez spalenie na stosie. Biorąc pod uwagę system prawny Królestwa Prus, ponieważ te ziemie już wtedy tam się znajdowały, ówczesne prawo zakazywało wydawać wyroków śmierci za czary, jako za coś, co jest już przestarzałym zabobonem, ale to i tak nie uratowało Barbary. Karę zasądzono nie za stosowanie czarów, ale za podłożenie ognia. I końcowo Barbara Zdung spłonęła na stosie dnia 21 sierpnia roku 1811, a wydarzenie to przeszło do historii jako spalenie prawdopodobnie ostatniej czarownicy w całej Europie. I na koniec tej smutnej, brutalnej i przerażającej historii, według przekazów, kat z Lidzbarka Warmińskiego przed zapaleniem stosu własnoręcznie udusił ofiarę, aby oszczędzić jej cierpień, których i tak doznała w nadmiarze. Podsumowując także całe to wydarzenie, wiadomym wydaje się być to, iż dowody przeciwko tej kobiecie były bardzo wątpliwe, proces ciągnął się przez kilka lat, a faktyczna jej śmierć i znęcanie się było raczej wynikiem lokalnych konfliktów niż rzeczywistego przekonania o jakiejkolwiek jej winie.
w związku z magią. I po tych tragicznych wydarzeniach w kolejnych wiekach w zamku tym nie rozgrywały się już jakieś znaczące wydarzenia poza licznymi remontami, przebudówkami i zamurowaniami. I z tego też powodu zamczysko straciło swój pierwotny, średniowieczny charakter, a kształt, jaki ma on dzisiaj, zawdzięczamy remontowi, który został wykonany w latach 1976 do 1985, gdzie w roku 2001 po kolejnym remoncie, jak już mówiłem wcześniej, funkcjonuje tu hotel z restauracją oraz barem, galerią sztuki oraz muzeum. Okej, na dzisiaj to wszystko. Zwyczajowo dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, jeśli jesteś tu nowy. I pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia na nowych filmach.